Polska Stacja Polarna od zewnątrz. Polska Stacja Polarna Hornsund imienia Stanisława Siedleckiego jest położona nad Zatoką Białego Niedźwiedzia w fiordzie Hornsund. Z brzegu rozciąga się wspaniały widok na wody fiordu i masywy górskie położone po obydwu jego stronach. Nad nimi góruje Hornsundtind, najwyższy szczyt południowego Spitsbergenu o wysokości 1431 metrów. Nad brzegiem znajduje się magazyn sprzętu pływającego, tzw. banachówka. W środku przechowuje się pontony wykorzystywane do transportu ludzi i sprzętu, kombinezony i środki bezpieczeństwa na wodzie, czy silniki zaburtowe wraz z osprzętem. Na jednym z narożników tego magazynu umiejscowiono charakterystyczny dla jednostek pływających punkt – latarnię UW1. Niedaleko stoi lokalna stacja paliw, zbiorniki z benzyną i olejem napędowym, które zasilają agregaty prądotwórcze i liczne pojazdy, w tym łodzie motorowodne i skutery śnieżne. Wśród zabudowań stacji położonych w głębi lądu na pierwszy plan wysuwa się główny budynek mieszkalny, w którym oprócz laboratoriów naukowych znajdują się również pokoje dla grupy zimowej i letniej, kuchnia, jadalnia, magazyny gospodarcze czy łazienki. Przed budynkiem głównym stoją maszty flagowe, na których stale powiewają dwie flagi. Flaga Polski, właściciela stacji, i flaga Norwegii, zarządcy archipelagu Svalbard. Oraz okazyjnie flagi państw gości odwiedzających naszą placówkę. Wokół głównego budynku stacji, który przypomina kształtem literę T, ulokowano całą infrastrukturę badawczą oraz inne zabudowania o przeznaczeniu techniczno-gospodarczym. Dzięki 2 antenom satelitarnym stacja ma stały dostęp do internetu. I choć może łącze nie jest tak szybkie, jak do tego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, umożliwia komunikację wideo oraz prowadzenie transmisji online. Tuż obok znajduje się ogródek meteorologiczny z przyrządami do obserwacji parametrów pogodowych, a następnie 2 domki magnetyczne oraz domek sejsmologiczny, w których regularnie prowadzi się pomiary pola magnetycznego i trzęsień ziemi. Niedaleko przebiega tajemniczy rurociąg. Dzięki niemu w okresie letnim stacja jest zaopatrywana w wodę z pobliskiego jeziorka. Zimą, kiedy cieki powierzchniowe zamarzają, polarnicy wytapiają wodę z roztopionego śniegu i lodu. Z tyłu budynku mieszkalnego znajduje się warsztat mechaniczny i agregatornia. W środku pracują naprzemiennie agregaty prądotwórcze, które zaopatrują w energię elektryczną całą stację. Sąsiedni, znacznie większy budynek to hala magazynowa. To miejsce przechowywania materiałów budowlanych i ciężkiego sprzętu. W środku znajdują się również stolarnia oraz segregatornia śmieci i spalarka odpadów. Pomiędzy halą magazynową a budynkiem głównym stacji otwiera się przestrzeń wykorzystywana jako plac podczas rozładunku statku dostarczającego zaopatrzenie, miejsce postoju dla amfibii PTS i skuterów śnieżnych, czy do grania w piłkę na świeżym powietrzu. Najwyższy czas, żeby wyjaśnić przeznaczenie małego domku, do którego prowadzi drewniany pomost z tylnego wyjścia budynku mieszkalnego. To biologiczna oczyszczalnia ścieków. Dzięki niej i wspomnianej spalarce odpadów stacja spełnia wszelkie normy ochrony przyrody wynikające z jej lokalizacji na terenie Parku Narodowego Południowego Spitsbergenu. Ostatnim punktem naszej wycieczki po zabudowaniach stacji jest domek środowiskowy. Pełni 2 funkcje. Jest punktem zbiórki w sytuacjach awaryjnych. W środku znajduje się skład odzieży i żywności niezbędnej do przetrwania i ewentualnego oczekiwania na pomoc służb gubernatora. Oraz miejscem pomiarów z zakresu fizyki atmosfery. Na dachu budynku umieszczono antenę do wykrywania wyładowań burzowych, kamerę nieba 180 stopni, która stale rejestruje zorze polarne oraz zachmurzenie, oraz czerpnie powietrza do pomiaru jego radioaktywności. Okolice polskiej stacji polarnej Hornsund zachwycają. Arktyczna tundra latem zieleni się dywanem mchów, niewielkich krzewinek i porostów, a kwitnące kwiaty, takie jak skalnice, dodają jej niebywałego uroku. W odległości 2 km od stacji znajduje się czoło lodowca Hansa, na którym naukowcy prowadzą ciągłe obserwacje glacjologiczne. Jest to też jeden z celów wycieczek rekreacyjnych w czasie wolnym. Perspektywę domyka łańcuch górski ze szczytem Fugleberget,
Ptasią Górą. Choć liczy jedynie 568 metrów, okazale góruje nad okolicą i jest doskonałym punktem orientacyjnym. U jego podnóża mieści się olbrzymia kolonia alczyków, licząca kilkadziesiąt tysięcy par. Gwar, jaki ptaki wydają w okresie letnim, niesie się aż do zabudowań stacji. Kiedy udamy się w kierunku zachodnim, po paru kilometrach marszu powita nas malownicza Dolina Revdalen. Znajdujemy się przy jednym z dopływów systemu jezior Revatnet. edu-arctic2.eu. Materiał powstał w ramach projektu EduArctic 2. Od badań polarnych do naukowej pasji. Innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce i Norwegii, który korzysta z dofinansowania o wartości około 240 000 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.